Witamy serdecznie w Czemiernikach w hodowli polskich gołębi dalekodystansowych Military Rogala. W hodowli sezon zimowy, gołąbki odpoczywają, są porozsadzane, samiczki siedzą oddzielnie, samczyki oddzielnie. Pytacie się mnie o młode gołębie zimowe, czy można u mnie takie gołąbki nabyć. Koledzy, nigdy nie chowałem gołąbków młodych zimowych. Uważam, że w polskim klimacie jest to zupełnie niepotrzebne. W innych krajach cieplejszych można sobie takie gołąbki hodować. Nasz klimat jest chłodny. Te gołąbki by trzeba było puszczać w parę w grudniu. Wtedy dni są najkrótsze, trzeba dodatkowo gołębniki oświetlać, doświetlać, wcześnie rano zapalać światło, późno gasić. W styczniu, gdy te gołąbki się lęgną, znowu trzeba troszkę te gołębniki dogrzewać. Uważam, że w naszym klimacie jest to zupełnie niepotrzebnie. Można sobie spokojnie wychować gołąbki na wiosnę, wtedy gdy już jest cieplej, dni są dłuższe i można sobie fajne, młode wychować. U mnie takich młodych nigdy nie było i nie ma. To tyle, co na temat, bo miałem sporo telefonów na temat młodych zimowych. Koledzy, chciałem się też pochwalić dzisiaj, ponieważ dostałem ostatnio wiadomość od hodowcy z Irlandii, od Mauritiego Odono. Hodowca zakupił w ubiegłym roku na wiosnę ode mnie 2 młode gołębie z 20 roku, córkę Majora z certyfikatem DNA i wnuka Elzy. Złączył te 2 gołąbki w parę i wysłał jednego gołąbka na najbardziej prestiżowy wspólny gołębnik na świecie, na WG Pattaya w Tajlandii. Gołąbek fajnie przeleciał cały program lotowy i z finału wrócił jako 50. Zaraz sprawdzę jeszcze, żebym się nie pomylił. Tutaj jestem na stronie WG. Tak, z finału wrócił 53. Także uważam, że fajny wynik. Rywalizowało prawie 10 tysięcy gołębi od najlepszych hodowców z całego świata. Także widzicie, spośród prawie 10 tysięcy gołębi, 53 z finału i został 12. Zaraz jeszcze sprawdzimy. 12 asem tego wspólnego gołębnika. Także fajny wynik. Niektórzy mówią, że po rocznych gołębiach niesprawdzonych nie powinno się dawać na wspólne gołębniki. Tutaj hodowca zaryzykował, kupił dobre gołębie ode mnie, zaryzykował i uzyskał fajny wynik. Także widzicie, koledzy, że można. Koledzy, jeszcze dodam, że ten gołąb będzie wystawiony na najbardziej prestiżowej aukcji na PIP-ie. Także poinformujemy, w jakiej cenie pójdzie, za jaką cenę zostanie sprzedany, także poinformujemy. Także to jest też kolejny sukces, że gołąb zostanie wystawiony na aukcji na PIP-ie. A jeszcze tutaj dodam, że z Polski było wysłanych ponad 300 gołębi i ten gołąbek z linii Military Rogala pokonał wszystkie polskie gołębie. Z finału nie było żadnego polskiego gołębia wyżej jak na 53. miejscu, jak również nie było wśród asów wyżej jak żaden polski gołąb nie zdobył 12 miejsca. Także widzicie, koledzy, że fajny sukces, że można. Dużo gołębi, dużo hodowców pokazuje dzisiaj, tak jak się ogląda właśnie ogon w jedno piórko. Już kiedyś poruszałem ten temat. Ci, co u mnie byli, ci, co zwiedzają moją hodowlę, wiedzą, że moje gołębie nie mają ogona w jedno piórko. Mają normalny ogon, tak jak to się mówi, na 2-3 palce, bo taki ogonek powinien gołąb mieć. No ale jakiś dziwny trend przyszedł z zachodu, tak? Tam wymyślili, że właśnie, że najlepszy gołąb to jest wtedy, gdy ma ogon w jedno piórko. I hodowcy już nawet, zauważcie, że nieraz nie pokazują głowy gołębia, tylko pokazują w ten sposób i pokazują ogon gołębia, jakby to było najważniejsze. Koledzy, powiem jeszcze raz.
ogon gołębia służy po pierwsze do startu gołębiowi, do lądowania i do zmiany kierunku. Po to jest ogon, tak? W ogonie są pióra zwane sterówkami. Jak sama nazwa mówi, to służy do sterowania. Na pewno ogon nie pomaga gołębiowi w odnalezieniu drogi do domu. Ale jest taki trend, no tak hodowcy dzisiaj pokazują, że najważniejszy jest u gołębia ogon. Mam nadzieję, że ten trend szybko minie, bo tak jak mówię, ogon nie jest najważniejszy. Dużo polskich hodowców jeździ do Belgii, na zachód i tam właśnie ściąga te gołębie. Uważają właśnie, że tam są najlepsze gołębie. Dodam właśnie, że ten mój gołąb z mojej hodowli Military Rogala nie dość, że wyprzedził wszystkie polskie gołębie, to jeszcze wyprzedził wszystkie belgijskie. Żadnego belgijskiego gołębia nie było wyżej jak na... Mój był 12 asem i nie było wśród asów wyżej belgijskiego gołębia, a belgijscy hodowcy też dalej, zaraz jeszcze tutaj sprawdzimy, ponad 300 gołębi, także też spora ilość. Także jestem, koledzy, ciekaw waszych opinii. Piszcie w komentarzach, czy to przypadek, tak, że gołąb z hodowli Military Rogala pokonał nie dość, że wszystkie polskie gołębie, to jeszcze i belgijskie, które są uważane, że są najlepsze gołębie na całym świecie. Także widzicie, fajny wynik. Piszcie, co o tym myślicie. Może to się udało, może przypadek, a może po prostu to są takie gołębie zawzięte i fajnie się spisują na tych wspólnych gołębnikach. Miałem też sporo w tym roku odzewu od hodowców, że moje gołębie w Polsce sobie fajnie radzą. Hodowcy zdobywali pierwsze miejsca z maratonu moje gołębie. Także fajne wiadomości w tym roku dostawałem. No i taka, że już właśnie na skalę światową wynik, bo 12 gołąb wśród takich znanych hodowców, którzy tam uczestniczyli w tych lotach, sławne gołębie. Nawet wśród polskich hodowców dawali tam mistrzowie Polski, hodowcy, którzy specjalizują się od lat na wspólnych gołębnikach, którzy, jak mówią, mają już gołębie wyselekcjonowane w tym kierunku. A widzicie tutaj, gołąbek Military Rogala został 12 asem. Także piszcie, jestem ciekawy waszych opinii, dlaczego tak się stało. Gołąb, który nie ma ogona w jedno piórko, potrafi zdobyć 12 asa na tak prestiżowym wspólnym gołębniku Pattaje na Tajlandii. Na dzisiaj, koledzy, to tyle. Tutaj mam gorącą herbatkę z propolisem. Propolis daję gołębiom, ale też sam sobie popijam nieraz. Jest to bardzo dobre od wirusów, na koronawirusa. Także polecam i dla gołębi propolis, i dla hodowców. Hodowcy, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, dobry lot. Dziękuję bardzo.